Dzień dobry. Na początku podróży na Sycylię. Zapraszam do oglądania. I don't wanna stay here, no. Ain't gonna keep it low now. If you wanna go, let's go. Let's wrap it up and hit the road. I just got an awesome vibe. Striking the winner hopes now. Liberty's on my mind. We've taken off, we've left the ground. You gotta understand that we get one chance, one chance. You will never regret the things that we'll do. Wylądowane na Sycylii, dokładnie w Katanii. I jaki mamy plan? Plan mamy wypożyczyć samochód, ponieważ nie mam zarezerwowanego. Pierwszy raz taką akcję robię, że przyleciałem i teraz muszę się podowiadywać, jakie są ceny samochodów. Dlaczego tak zrobiłem? Później Wam jeszcze powiem. No, na ten moment nie wygląda to dobrze, ponieważ Sixt chce na 6 dni z pełnym ubezpieczeniem, chce prawie 600 euro. 600 euro, no zwariowali. Zobaczymy, co będzie dalej. Jeśli będziecie przylatywać na terminal A i potrzebujecie wypożyczalni, no to tak jak ja szukałem tam, ale wyszedłem na zewnątrz i schowały mi się za drzewa. I wypożyczalnie są, zobaczcie, tam. Czy ceny niższe? No, akurat ja wracam do Herca. Tam mi pani najlepszą cenę powiedziała. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. No, muszę wypożyczyć ten samochód, bo jeżeli bym miał jeździć autobusami, no to zatrzymałbym się tylko w jednym miejscu. Pod górę idzie. Wszystko już było wprowadzone, moje dane. Przychodzi do płatności. Revoluta nie akceptują. Szachmat. No toż to jakieś kpiny są. Ale to tak właśnie bywa. Aha, i jeszcze cashu też nie akceptują. Więc powoli trzeba mieć wszystkie rodzaje kart, gotówkę. I jeszcze co? Ja już kiedyś mówiłem, że mnie nie stać na Europę? Mówiłem. Teraz to potwierdzam. Nie stać mnie na Europę. W końcu wypożyczone auto. Fiata Pandę będziemy mieli. Oczywiście za chwilę go Wam ogram. Ile to kosztowało? Na 6 dni 400 euro. Depozyt jest pobierany w wysokości 100 euro. Ale już Wam mówię, że te depozyty, przeszedłem wiele tych wypożyczalni i najczęściej depozyt to 200 euro. Chyba na paliwo. Ceny w tych wypożyczalniach rozpoczynały się od 390 euro do nawet 707, tyle mi tam pani wyliczyła. Bardzo uprzejma obsługa, nie ma co. Pan uczulił nas, że trzeba uważać na prędkość, bo lubią tutaj kroić. No i chyba z takich informacji, że jest jedna autostrada, która jest płatna, jedna, która jest bezpłatna. No, to takich informacji trochę zebrałem również dla Was. Ze stanowiska numer 9, z parkingu, z miejsca postojowego numer 9 odbieramy taką furę Fiat Panda, nowe auto. No i jedziemy. Pierwsze wrażenia z jazdy. Jakby widzicie, też jazda po włosku. Tu gdzieś skuter, tu gdzieś ciężarówka z podporządkowanej. No na razie trzeba mieć oczy takie dookoła głowy, ale to w
w każdym kraju jest inny ten styl ruchu ulicznego i po przejechaniu, ja myślę, kilkudziesięciu kilometrów można się przyzwyczaić i to ogarnąć. Dojechałem do miejscowości Syrakuzy. Już zaliczyłem obiad w postaci pasty. No, całkiem niezłe było. Gołębie mają pizzę, widzę, na obiad. Smacznego, gołąbki. No, ja miałem makaronik z świeżymi pomidorami i z tuńczykiem i pistacjami. Jeszcze do tego co później rybę dobrałem, bo przyznam wam się szczerze, tak między nami, to ja jak jestem głodny, to kurde jestem zły. Ojej. A przynajmniej jak nie jestem zły, to nie potrafię się skupić i tak mi nic nie idzie. Pojadłem, teraz widzę jakieś lody, czas na lody. No i zobaczymy, co się jeszcze wydarzy. Pewnie jakąś plażę będę jeszcze chciał dzisiaj zobaczyć. A na pewno trzeba nocleg również ogarnąć. Dobra, teraz lody. To od razu wam nagram ceny deserów lodowych i kawy. Espresso euro 20. Ale sobie zapodałem lody pistacjowe na deser. Największą porcję jaka była, taką zamówiłem. Wciągłem. Przepraszam, nie nagrałem, ale nie wszystko wam muszę nagrywać. No wybaczcie. Ale jeszcze obiecuję, że pistacjowego loda wam nagram. Było pyszne. A to dlatego wam nie nagrałem, bo wiecie, po obiedzie jeszcze chciałem deser taki konkretny zjeść. Jak to mówią, o, na Sycylii to najlepsze lody pistacjowe. No, coś w tym jest. A co to tu mamy? Pomarańcze. I melony. Sycylijskie pomarańcze, czyżby? Dobry człowiek. Pytam pana, czy sycylijskie pomarańcze mają taką czerwoną obwódkę, są z elementami czerwonego. Tak, właśnie na Sycylii to jest odmiana i to jest wizytówka tych pomarańczy właśnie sycylijskich. Za taką torbę ile? 5 euro. Ile to waży? A nie mam pojęcia, może 4-5 kilo. Nie popieram, ale jak już jesteś palaczem, takie kubełki z takim petkiem, wiadomo o co chodzi. Nie kiepuj na ulicę, wrzuć sobie do kubełka. Sprytne. Miejscowość Avola. Tutaj się zatrzymałem na nocleg i już jestem na plaży, by wam pokazać, jak temat wygląda. No przyznacie, że niezbyt zachęcająco, ale już wam postaram się wytłumaczyć i myślę, że z prawdą się nie będę mylił. Tutaj mamy piasek drobniusi, wszystko jest gitarka, a tutaj jest wymyte do kamienia, no i naniesione wodorosty. Tak mi się wydaje, że oni to przygotowują te plaże na sezon, a sezon zaczyna się, wydaje mi się, że w czerwcu. No wygląda dosyć fajnie, za wyjątkiem tych wodorostów. Jest tutaj nieopodal duży parking, za który trzeba płacić, owszem, ale za co nie trzeba płacić w miejscowości turystycznej.
kilkaset metrów ujechane w centrum Avoli i jesteśmy na plaży, no dosyć urokliwej, a nazwa tej plaży Pantanello Beach. Pantanello Beach. No i plaża z piaskiem, bez wodorostów. Tam widzę jednego pana, który się kąpie czy morsuje, trudno powiedzieć, ale raczej zimna ta woda jest. Gdy już zbliżał mi się czas wyjazdu tutaj na Sycylię, patrzyłem na prognozę pogody i nie były one łaskawe. A ja wam powiem, gdzie te chmury tutaj widzę. Głównie w okolicach wulkanu, w okolicach Etny. Ceny wam nagram w pizzerii. Zaczynają się ceny od 8 euro za pizzę. No to tak wydaje się, że przystępna cena. Do nowego kraju jak przyjeżdżam, przylatuję, zawsze czymś mnie zaskoczy. I pozytywnym, i negatywnym. Ale chcę wam to pokazywać, byście wy unikali takich sytuacji, które będą was kosztować więcej, na przykład przy wynajmie samochodu, czy przy wynajęciu jakiegoś hotelu, czy już nie daj Bóg, jak sobie wykupicie na tydzień jakiś hotel, a będzie znajdował się w słabej lokalizacji. To, co już wam mówiłem na poprzedniej plaży, że przyjdzie jakiś sztorm i nawet jak próbują umacniać te plaże, doprowadzić ich do takiej igiełki, żeby były dla turystów, no przyjdzie sztorm i załatwi temat. A takie bloki skalne, betonowe, no wygląda to ciekawie, nie? Ale fajne mordki. Nawet... Can I recording? Zobaczcie, jakie fajne. Cześć, myszko. Cześć. Cześć. Cześć, cześć. Z piaszczystej plaży z Avoli żegnam się z wami w tym odcinku. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć, Golden Hour mnie zastał. Jest pięknie.